Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy piernik z kremem gryzikowym. Zaczniemy od upieczenia placków piernikowych. Tutaj będziemy potrzebowali 600 g mąki pszennej tortowej typ 450, 200 g margaryny lub masła, 200 g miodu, 3 jajek, 80 g cukru, 20 g przyprawy do piernika, 1 łyżki kakao i 2 łyżeczek sody oczyszczonej. Na początku stawiamy na gazie sobie rondelek, wrzucamy do niego masło lub margarynę i roztapiamy. Do roztapiającego się tłuszczu dodajemy miód. Mieszamy wszystko, żeby się rozpuściło. Następnie dodajemy cukier. Mieszamy, żeby się połączyło i rozpuściło. Kolejna przyprawę piernikową. Tutaj również mieszamy, żeby się rozpuściło i połączyło. I kolejna kakao. Również będziemy mieszać do połączenia się składników i rozpuszczenia. Wszystko mieszamy, żeby dobrze się połączyło. Jak to nastąpi, odstawiamy do całkowitego wystudzenia. U nas zajęło to około 30 minut. Po tym czasie wystudzoną masę przelewamy do miski. Wrzucając po jednym jajku mieszamy. Mieszamy do połączenia się oczywiście składników. Kolejne jajko. I kolejne jajko. Mieszamy, żeby się wszystko połączyło. A jak już to nastąpi, dodajemy mąkę. Najlepiej robić to partiami, w ten sposób łatwiej nam będzie wszystko ze sobą połączyć. Dodajemy, mieszamy. Ciasto w międzyczasie będzie zmieniać konsystencję. Dodajemy również sodę oczyszczoną. Państwo sodę oczyszczoną mogą mieszać razem z mąką i dodać jako jeden produkt. Dodajemy, mieszamy. Państwo widzą, ciasto już staje się gęstsze. A jak zrobi się już tak mocno gęste, tak jak w naszym przypadku, odkładamy łyżkę wtedy i ręcznie już zagniatamy ciasto. Nie musimy jakoś ugniatać, zagniatać długo, to jest ciasto, które nie potrzebuje takiego zabiegu. Tutaj wystarczy do połączenia się składników. Jak już to zrobimy, zostawiamy ciasto na 30 minut, żeby sobie odpoczęło. Po tym czasie przekładamy je na stolnicę i tutaj widzą Państwo formowanie wałka. To jest czynność tylko i wyłącznie potrzebna do tego, żeby równomiernie podzielić to ciasto na 3 równe części. Można na oko, można na wadze. Przygotowujemy sobie foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Wkładamy do środka ciasto i paluszkami ugniatając, dłońmi dociskając, rozprowadzamy ciasto po całej foremce. Wałkiem możemy wyrównać sobie powierzchnię ciasta. I tak przygotowaną foremkę z ciastem wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, używając grzałki góra i dół. I pieczemy przez około 10 minut. Po tym czasie wyjmujemy ciasto z foremki i czynność powtarzamy z 2 pozostałymi częściami ciasta. W ten sposób powstaną nam 3 placki. Teraz kolej na krem gryzikowy. Tutaj będziemy potrzebowali 500 ml mleka, 4 łyżek kaszy mannej błyskawicznej, 200 g masła i 130 g cukru pudru. W rondelku mocno podgrzewamy mleko. Jak Państwo zobaczą, że to mleko już zaczyna tak mocno parować, wsypujemy kaszę manną. Pamiętajmy tutaj cały czas o mieszaniu, ponieważ kasza manna ma tendencję do przepalania się. Jak mleko z kaszą manną się zagotuje, jeszcze 3 minuty gotujemy wszystko, całość. W trakcie gotowania kasza manna będzie gęstniała.
a po tych 3 minutach odstawiamy tą całość do całkowitego wystudzenia. U nas znowu zajęło to około 30 minut. Po tym czasie bierzemy miskę, do miski wrzucamy masło i ucieramy na puszystą masę. Jak już utrzemy, dodajemy cukier puder. Myśmy skorzystali z pomocy pomocnej dłoni. Partiami dodajemy cukier, ucieramy razem z masłem. A po dodaniu cukru dodajemy wystudzoną kaszę manną. Ucieramy całość, w ten sposób powstanie gładki krem. I tak przygotowany krem podzielimy na 2 części. Również można na oko, można na wadze. Pora na składanie ciasta. Bierzemy pierwszy placek i na niego wykładamy pierwszą część masy. Robiąc to partiami, łatwiej nam będzie rozprowadzić po całości powierzchni ciasta. Wykładamy, równamy. Kolej na drugi placek, wykładamy go i dosyć mocno dociskamy do spodu. Następna partia masy, również wykładamy partiami, rozprowadzamy po całości. Trzeci placek, który również mocno dociskamy do całości do spodu. Boki, tam gdzie kasza manna nam wyszła, wyrównujemy szpatułką. Tak przygotowane ciasto na chwilę odstawiamy, zajmiemy się polewą. Do polewy będziemy potrzebowali 2 czekolad mlecznych i 4-5 łyżek mleka. Dodatkowo piórki kokosowe do posypania. Czekoladę z mlekiem rozpuszczamy na gazie w kąpieli wodnej i jeszcze gorącą połączoną polewą rozprowadzamy po całości powierzchni ciasta. Dobrze rozprowadzamy, wyrównujemy. A sam wierzch już obsypujemy wiórkami kokosowymi. Można również tu użyć posiekanych orzechów włoskich. I takim pięknym wypiekiem żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.